Nie kupuj papugi z woliery. Tak, oczywiście, nie kupuj. Tak, nie kupuj papugi z woliery. Ale dlaczego? Przecież logika nakazuje, aby w takim przypadku udać się do najbliższego hodowcy i nabyć pierzastego przyjaciela. W tym materiale chciałbym jednak udowodnić Państwu, że taki wybór jest złym wyborem, a jego konsekwencje będziemy odczuwać przez długie, długie lata. Tak? Tak, oczywiście. Hodowcy trzymają papugi zwykle w dużych wolierach, gdzie ptaki żyją w stadach, często wielopokoleniowych, w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do naturalnych. Podobnie jak w każdej zbiorowości, wytwarzają się między nimi więzi społeczne i wykształca silna hierarchia, w której osobniki silniejsze i bardziej charyzmatyczne zajmują wyższą pozycję, podporządkowując sobie słabsze i bardziej uległe. Agresywne, głośne zachowanie jest nieodłącznym atrybutem papug walczących o lepszy dostęp do karmy i bardziej prestiżowe miejsce na żerdzi. Hodowcy nie oswajają ptaków. Obserwując je na co dzień, wybierają osobniki najbardziej ich zdaniem odpowiednie do dalszej hodowli, a pozbywają się tych mniej przydatnych. Nie mogą zrobić tego jednak zaraz po opuszczeniu przez ptaki gniazd. Czekają przez kilka miesięcy, aż uwidocznią się pewne ich cechy przydatne w dalszej hodowli i funkcjonowaniu w papuzim stadzie. Pozostawia się ptaki najbardziej dorodne, ładnie wybarwione, pozbawione wad genetycznych i rozwojowych, te nie nazbyt agresywne, ale również niezbyt uległe, które dadzą sobie radę w wolierowej społeczności. Przez ten właśnie kilkumiesięczny okres młode ptaki po opuszczeniu gniazd żyją w wolierowej społeczności, nabywając cech przydatnych w hodowli, lecz niestety eliminujących je jako kandydatów na domowych pupili. W tym czasie przyswajają sobie głosy innych papug. Stają się głośne i hałaśliwe. Są agresywne i zawsze starają się zdominować osobniki słabsze fizycznie i emocjonalnie. Przyzwyczajają się do swobodnych lotów na dużej przestrzeni. Oddzielone od stada, zamknięte na niewielkiej przestrzeni, nie potrafią przystosować się do nowych warunków. Dla takich papug opiekun nigdy nie będzie partnerem, lecz osobą, z którą trzeba rywalizować i starać się zawsze ją zdominować. Nabyte w wolierze ptasie głosy pozostają już na całe życie. Trudno tym papugom przyswoić sobie nowe, bardziej akceptowalne przez nas dźwięki, a więc będą o wiele gorszymi naśladowcami ludzkiej mowy. Pobyt w wolierze, nawet stosunkowo krótki, ale w okresie, gdy kształtuje się osobowość papugi, nie wytwarza u niej cech pożądanych u domowego pupila, za to wzmacnia te, które eliminują go z tej roli. W moich filmach i artykułach o oswajaniu papug zwykle podaję, do jakiego wieku przedstawiciele poszczególnych gatunków nadają się do oswojenia. Zawsze jednak podkreślam, że nie dotyczy to papug z woliery, które w ogóle nie nadają się na domowych pupili. Przykładowo 5-6-miesięczna amazonka nadaje się do oswojenia, ale jeżeli od opuszczenia gniazda przebywała w stadzie, powinniśmy rozejrzeć się za innym kandydatem. Tak, oczywiście, apelujemy. Zawsze najlepszym wyborem jest ptak ręcznie wykarmiony, a więc nie przez swoich naturalnych rodziców, lecz przez człowieka. Ale możemy też oswoić młodą papugę, która gdy tylko stała się samodzielna, a więc gdy przestali ją karmić rodzice i samodzielnie zaczęła przyjmować pokarm, została odizolowana od stada i była trzymana w klatce wraz z innymi młodymi osobnikami. W takiej grupie, pozbawionej starszych dominujących osobników, nie wytwarzają się jeszcze relacje stadne. Historia tego tutaj siedzącego na moim ramieniu potakiwacza to ilustracja tego, co wcześniej powiedziałem. Wychowany w wolierze, trafił do nieświadomej rodziny, która chciała uczynić z niego domowego pupila. Zbyt agresywny, zbyt głośny, nigdzie na dłużej nie zagrzał miejsca, zmieniając kolejnych opiekunów. Aż w końcu trafił do mnie jako kompletnie znerwicowany ptak o zrujnowanej psychice i pozbawiony piór. Teraz zaufał już ludziom. Ich towarzystwo stało się dla niego nawet całkiem miłe, a o dawnych samookaleczeniach może świadczyć tylko niewielki obszar zanikający już nagiej skóry na jego szyi. Ale takie happy endy zdarzają się naprawdę niezwykle rzadko. Tak więc ja i moja papuga apelujemy. Nabywajcie papugi z dobrych, sprawdzonych źródeł. Tak, oczywiście. Omijajcie szerokim łukiem te, które wychowały się w wolierze i tam nabierały nawyków i tam kształtowała się ich osobowość na całe życie. One nie nadają się na domowych pupili. Zrobicie im i sobie krzywdę.
Tak? Mam rację? Co? Tak. Tak. Wolierowe ptaki zostawcie hodowcom. Oni będą wymieniać je między sobą, czerpiąc radość z obserwowania stada w wolierze. Tak? Oczywiście.